Niezależnie od tego, czy dzieci są na wakacjach, czy są w szkole, czy są święta, czy jest normalna codzienność, dzieci na śniadanie lubią jeść słodkie rzeczy. I co możemy z tym zrobić? Tak naprawdę nic. Dzieci lubią słodkie rzeczy, będą chciały słodkich rzeczy, więc w związku z tym sprawmy, żeby te słodkie rzeczy były po prostu zdrowsze. Zatem mamy dla Was dzisiaj propozycję 10 top przepisów na słodkie śniadania dla dzieci. Propozycja numer 1. Jaglanka z jagodami goji. Jaglanka, czyli zamiennik owsianki, znany od dawna w wersji wegańskiej na mleczku kokosowym. I w wersji bezglutenowej. Oczywiście, że tak, ponieważ gotowana na wodzie, jest bezglutenowa. Nie musi być gotowana na mleczku kokosowym, ale fajnie jest dodać odrobineczkę mleczka kokosowego, tak na koniec dla finiszu, albo na przykład zrobić krem. I my tutaj akurat dajemy krem, który powstaje po prostu ze zmieszania gęstego mleczka kokosowego z odrobiną melasy z karobu. A w jaglance fajnie jest oprócz jagód goji użyć jeszcze na przykład albo ziaren słonecznika, albo kokosa, orzechów, trochę moreli suszonych, żeby ta jaglanka była bardziej ciekawa. Nasza propozycja numer 2. Budyń karobowy z owocami morwy. Dlaczego morwa? Dlatego, że morwa... dzieci, które nie lubiłyby budyniu. I nie znamy dzieci, które by nie lubiły słodkiego. Akurat dlaczego morwa? Morwa jest słodka i przy okazji nie podnosi poziomu cukru. Do tego oczywiście dodajemy karob, który sprawi, że ten budyń będzie taki troszeczkę bardziej kakaowy. To jest szczególnie dla tych dzieci, którym rodzice nie podają kakao. Bardzo fajna alternatywa. Karob, pamiętajcie. I pamiętajcie, żeby z tej morwy cukier się uwolnił, po prostu morwę trzeba najpierw przez chwilę pogotować w tej wodzie i dopiero później dodać skrobi ziemniaczanej i dodatkowo karob. Budyń jest jeszcze dosłodzony ksylitolem w naszej wersji. Przechodzimy do propozycji numer 3. Kisiel żurawinowy. Niby Lubisz proste. kisiel? Ja bardzo lubiłam kisiel. Ja nie lubiłem kiślu. Ja lubiłam kisiel czy kisiel? To w przedszkolu i to zawsze jakoś tak nie było fajne, ale polubiłem z czasem. Także nie wiem, czy wszystkie dzieci lubią kisiel, budyń na pewno, ale dla tych, które lubią kisiel, albo dla tych, którym chcemy serwować fajną alternatywę dla tradycyjnego kiślu, mamy Kisiel żurawinowy. Gotujemy żurawinę w wodzie. I oczywiście później zagęszczamy skrobią ziemniaczaną, bo kisiel tak naprawdę to nic innego niż jakiś tam sok w połączeniu ze skrobią ziemniaczaną i czymś słodkim. Tym czymś słodkim może być wszystko. Może być syrop z agawy, może być ksylitol, erytrytol, może być zwyczajny cukier biały, buraczany albo cukier trzcinowy. Sami wybierzecie co chcecie, ale ja jeszcze zawsze pamiętam, że w kiślu bardzo lubiłam to, co kładło się na wierzch. Moja mama posypywała kisiel owocami i polewała śmietanką. I dlatego proponujemy Wam bitą śmietanę na wierzch albo po prostu polać mleczkiem kokosowym. Przechodzimy do kolejnej propozycji numer 4 i to jest coś, co uwielbiam, zawsze uwielbiam w naszej wegańskiej, bezglutenowej wersji także. Ryżowe racuchy z jabłkami. Tak naprawdę każde racuchy są pyszne, ale te z jabłkami to jest wspomnienie dzieciństwa. My je obydwoje uwielbialiśmy. Nie były ryżowe, mimo tego, że wychowaliśmy się w zupełnie różnych rodzinach. Kiedyś mamy bardzo często robiły racuchy i to racuchy z jabłkami. My akurat robimy te racuchy z mąki ryżowej, gdyż one są bardziej chrupiące. Mąka ryżowa daje taką chrupkość. Oczywiście można też te racuchy zrobić bez drożdży. Jeżeli ktoś drożdży nie może, to ciasto będzie cieńsze, bardziej chrupiące, nie wyrosną racuchy, ale nie będą wyrośnie nadal aż tak pyszne. bardzo, ale pysznie będzie. Przechodzimy do propozycji numer 5. I tu mamy drugie racuchy. Racuchy gryczane z jabłkami. Dlaczego dajemy i jedne i drugie? Dlatego, bo niektórzy mówią, a ja nie mogę mąki ryżowej. Ktoś mówi, a ja nie mogę mąki gryczanej. I jak my mówimy, to można te mąki stosować wymiennie, to się okazuje, że nie wszyscy tak wiedzą, jak to zrobić. Po prostu, zwyczajnie. Macie tu przykład. 2 różne przepisy,
o takim samym smaku, tylko racuchy gryczane będą bardziej miękkie. To dla tych, którzy nie lubią chrupiących placuszków. Jeśli podoba Wam się nasza seria poradnikowa dla dzieci, możecie ten odcinek polubić, zasubskrybujcie kanał, jak macie jeszcze zaległość w tej kwestii, a gdy naciśniecie dzwoneczek, który jest tam na dole i włączycie wszystkie inne powiadomienia, zawsze dostaniecie informację o tym, że coś nowego wydarzyło się w naszej bezglutenowej kuchni w niedzielę o 18:30. Informujcie nas o tym, co mamy dla Was jeszcze przygotować. Pytajcie nas o różne przepisy na Instagramie, na YouTubie i na Facebooku. Jesteśmy do dyspozycji. Odcinki są tłumaczone na język angielski. I pamiętajcie, jak lubicie książki, jak lubicie przepisy, zapraszamy Was do nowej książki. Jest to taka malutka książeczka z 52 przepisami bezglutenowej kuchni wegańskiej, czyli jeden przepis na tydzień, po roku 52 nowe przygody kulinarne. Przechodzimy do następnej propozycji, propozycja numer 6. Bananowe pancakes. Bananowe Tak, pancakesy. Da się zrobić w kuchni bezglutenowej własne pancakesy właśnie dzięki bananom, które dają kremową konsystencję. My dajemy do nich akurat mąkę ryżową, siemię lniane, trochę cukru brązowego, odrobinę bananów, mleczko roślinne, esencję waniliową i sodę, która te pancakesy podnosi. A do środka mamy pokrojone jabłuszka i jest po prostu pysznie, Orzeszki deserowo, włoskie i śniadaniowo, żurawinka. jak sobie chcecie. Ale to jest na pewno dobre śniadanie dla dzieci, które lubią słodkości. Pora na 7. przepis, czyli Omlet karobowo-sezamowy. i niech Was nie zmyli nazwa, tutaj nie znajdziecie tego, co w prawdziwym omlecie się znajduje. Nie ma tutaj Nie jajek. ma jajka, nie ma, Także ale za bez to jaj robimy dla Was omleta. bez jaj robimy dla Was omleta, ale pamiętajcie, żeby ta struktura była taka trochę bardziej omletowa. My akurat używamy wody z ciecierzycy, czyli aquafaby i tofu. Miksujemy je na gładko, tofu znaczy miksujemy na gładko, a oprócz tego ciecierzycę na piankę, żeby ten omlet był taki właśnie mięciutki. Dodajemy też trochę czarnej soli, gdyż to ona sprawi, że ten omlet będzie smakował jak zrobiony z jajka. Do tego troszeczkę karobu z sezamem, trochę malinek i gotowe. Niebo w gębie. Każde dziecko to lubi, niezależnie od wieku. Przepis numer 8 przypomina nieco pierwsze śniadanie, ale nie jest to jaglanka. Jest to? Quinoa na słodko. Taki przepis zrobiliśmy, gdyż quinoa jest zdrowa. Quinoa ma dosyć dużo białka. A oprócz tego dołożyliśmy do tego dania, bo to jest już danie, to nie jest jakiś deser, dołożyliśmy orzechy, dołożyliśmy pestki słonecznika, dorzuciliśmy tam mnóstwo różnych zdrowych rzeczy. I polaliśmy musem truskawkowym. Pysznie i zdrowo. Przechodzimy do propozycji przedostatniej, czyli 9. Gnocchi z prażonymi jabłkami. Znacie nasze gnocchi z sosem pomidorowym, z sosem szpinakowym, ale te na słodko są równie pyszne, chociaż mniej znane. Żeby zrobić gnocchi, potrzebujecie mieć ugotowane ziemniaki. I to jest moja rada, tak naprawdę, żeby tych ziemniaków zawsze trochę ugotowanych w lodóweczce mieć. Dlaczego? Dlatego, że wtedy przy kuchni bezglutenowej bardzo szybko można zrobić wszelkiego rodzaju właśnie, chociażby gnocchi, różne kluseczki, można też zrobić sznycelki, można zrobić majonez z ziemniaka, można zrobić wszystko. A gnocchi robi się bardzo prosto. Trzeba dodać troszeczkę siemienia lnianego do przepuszczonych przez praskę ziemniaków. No to właśnie siemię lniane trochę zastępuje mąki. nam gluten i jajko w cieście bezglutenowym. Wszystkie oczywiście detale tego przepisu, jak i wszystkich poprzednich i tego, który będzie po tym, znajdują się tutaj na dole w opisie odcinka. Najważniejsze jest jednak to, że naszym gnocchom towarzyszą prażone jabłka, Które trzeba oczywiście obrać, pokroić, troszeczkę poddusić. Oprócz prażonych jabłek w naszym sosie istotną rolę odgrywał gotowany na parze ziemniak zmiksowany z mleczkiem melasą kokosowym i z melasą z karobu. Do tego szczypta cynamonu i słuchajcie, w takim sosie jak zanurzycie te prażone jabłuszka i połączycie to i podacie z do gniokami. gnocchów, niebo w gębie. Zakochacie się. No i jesteśmy już na końcu, oczywiście na naszej liście, czyli w propozycji numer 10 nie mogło zabraknąć Naleśników.
Naleśniki na słodko mogą być z różnymi nadzieniami. My akurat pokazaliśmy Wam takie, które nadziewamy kremem, gotowym kremem czekoladowo-orzechowym i konfiturą malinową, ale tak naprawdę możecie którykolwiek z naszych kremów, a mamy bardzo dużo kremów czekoladowych, użyć i też będziecie mieli super śniadanie. Najważniejsze, żeby nauczyć się robić takie naleśniki, bo naleśniki są konieczne i w kuchni bezglutenowej i wegańskiej są wyjątkowo pożądane. Zatem życzymy Wam miłej i smacznej zabawy w słodkie śniadania. Wszystkim dzieciom życzymy, niezależnie od wieku. Smacznego I na zdrowie.